No 63, wow. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę technicznie będzie. Wybaczcie, jestem trochę chory, więc może mój głos nie być w najlepszym stanie. Dzisiaj zajmiemy się konwersją oto tego pięknego roweru. I zaznaczę, że najważniejszą rzeczą jest to, że nigdy konwersji sam nie robiłem. Zawsze albo kupowałem gotowy rower, albo było to zlecane. I mamy do dyspozycji zestaw do konwersji od firmy Bolt e-Bike, którym bardzo dziękuję za udostępnienie tego. No, kosmos nie był dołączony do zestawu. Zastanawiałem się w ogóle, czy nie kupić bike standa, żeby zrobić to właśnie na bike standzie, na wieszaku rowerowym, serwisowym. Ale uznałem, że film bardziej skieruje do Was, w sensie i pokażę Wam, że da się wykonać taką konwersję właśnie w domowym zaciszu, posiadając tylko podstawowe narzędzia, imbusy, płaskie klucze i tak dalej, bo wszystkie inne potrzebne rzeczy są właśnie tutaj w tych pudełkach. Na początku sobie to otworzymy i zobaczmy, co tam jest w środku. Teraz w komentarzu macie 10 sekund na napisanie i zgadnięcie, jaki zestaw będziemy montować, jaka jest moc silnika i pojemność baterii. Czas start, a ja to otwieram. Jak zgadliście, to zaraz napiszecie komentarz, że kurwa to jest głupota. No ale otwieram to przy Was, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Ja sam nie wiem, czego się spodziewać, nie wiem, jak to w środku wygląda. Tutaj koty już mają zabawki. Proszę bardzo. Aha, w takim dużym pudle mamy baterię najprawdopodobniej. Nie, jest jeszcze szyna do baterii. Więc mamy szynę do baterii. Dobra, mamy naszą baterię, która jest mega kurde ciężka. Już niektórzy pewnie po wielkości się domyślą, co to jest za pojemność. Baterię mamy 24,5 Ah pojemności. Jest to instalacja na 4,8 V. Baterie są składane na ogniwach Samsunga bądź LG. Mają 12 miesięcy gwarancji, więc o baterię nie musicie się obawiać, bo sam jeżdżę ciągle na ogniwach LG. Wszystkie moje pakiety są na ogniwach LG. Tutaj są akurat Samsunga, ale Samsunga też są w porządku. Są kluczyki do niej. I dobra, i to by było na tyle. Ogólnie gdyby ktoś pytał, to jest rower Trans 5.0, damski w rozmiarze M, 17 tali. Dobra, teraz otwieramy większe pudło, w którym jest cała reszta, czyli koło z silnikiem, sterownik, wyświetlacz, bla bla. I kółko mamy z silnikiem 2000 W, bezprzekładniowy. Kurwa, no nie. Obudowa na sterownik prawdopodobnie, ale malutki sterowniczek kurde będzie. Dalej. Właśnie, są czujniki wspomagania. Są krówki. Najważniejsze są krówki, widomie. Bez tego nawet nie wiem. Ja tutaj dostałem akurat wszystkie 3 rodzaje czujników wspomagania, bo nie wiem, który tutaj podejdzie najlepiej. Zostaw to koło, kurwa! No tutaj są wszystkie elementy montażowe razem z czujnikami, więc to sobie na razie schowamy. Więc pamiętajcie widzowie, wszystkie baterie w ogóle jakie kupujecie, powerbanki, czy to rowerowe, czy inne, zawsze są naładowane do połowy. Więc jeżeli zdecydujecie się na zakup takiego zestawu, to od razu otwórzcie sobie ładowarkę i baterię podepnijcie sobie do ładowania, żeby mieć ją pełną, bo potrwa to 4 godziny, jeżeli to jest połowa pojemności, nie? Mam nadzieję, że w ogóle uda się to poskładać w całość. Ja nie wiem. Mamy tutaj sterownik 17-amperowy, wszystkie potrzebne klucze, czyli ściągacz do kasety, w sensie klucz do kasety, bacik, klucz do supportu, ściągacz do kord i te wszystkie inne, których nie mamy na co dzień w sumie narzędzi rowerowych. Tutaj będzie jeszcze wyświetlacz, mamy manetkę gazu kciukową, przewody, reszta silników, okablowanie, ja pierdolę. Dobra, ja to sobie tutaj poukładam widzowie i zaraz przejdziemy do dalszej części w ogóle montażu tego. W zestawie dostajemy jeszcze instrukcję w wersji papierowej oraz instrukcję programowania wyświetlacza, nie? Więc tutaj nie będziecie musieli sami sobie wszystkiego robić, są predefiniowane ustawienia. Dobra, jak widzicie widzowie, ja zacząłem od troszeczkę innej rzeczy, bo mnie martwiło po prostu montaż listwy do bagażnika, ale sobie poradziłem, bo w zestawie jest taka szyna jeszcze pod spód i tutaj po prostu zastosowałem śruby z nakrętkami od spodu, no i trzyma się to w miarę sztywno, więc szynę mam z głowy,
Bo generalnie jeżeli będziecie montować to u siebie w zwykłym górskim rowerze, to macie na ramię mocowanie na bidon i tą listwę przykręcacie po prostu do tego mocowania na bidon i sprawa jest o wiele prostsza, bo tam są 3-4 śruby i to wszystko, nie? Więc jeżeli ktoś będzie montował to również na bagażniku, no to po prostu sprawa jest taka, że musicie kupić dłuższe śruby, nakrętki od spodu z podkładkami i tyle. Januszek z pełną gębą, ale działa. Mamy baterię, składamy. Jeszcze można dodatkowo zabezpieczyć tutaj gumą bagażnikową, więc to mamy z głowy. Druciarstwo pełnogębne. Teraz przechodzimy do wymiany pierdolonego koła. Teraz tak, trzeba zdjąć tylne koło i będzie trzeba przerzucić oponę razem z dętką na to koło, jak i kasetę. Tutaj sprawa będzie ułatwiona, bo to jest nowy rower ze sklepu, ma przejechane 4 km może, więc to powinno jak wyjść. A osoby, które będą to robić na używanym pojeździe, przygotujcie się na szarpaninę po prostu z tym wszystkim, więc musicie się najeść drukawy, energii i tak dalej, więc żadnych towarów do roboty. Dobra, ja się zabieram na robotę i widzimy się za chwilę. Albo i te. Bo tyle mamy z naszego koła. No i tak jak mówiłem, trzeba zdjąć kasetę. Do tego mamy klucz w zestawie, który zaraz wynajdę w tym pierdolniku. I tutaj też ważna rzecz. Tutaj ten rower ma tarczę na Shimanowski Centerlock, więc musiałem kupić drugą, bo na tym kole mamy mocowanie na 6 śrub, więc weźcie to pod uwagę, czy nie macie Centerlocka, bo jak macie, to musicie kupić drugą tarczę hamulcową. Ja tutaj oczywiście kupiłem większą, 203, żeby zwiększyć siłę hamowania. No i tak, tutaj mamy teren. Dobra, mamy tutaj w zestawie bacik do kasety, żeby ją przytrzymać. Nie spodziewajcie się, że te narzędzia będą wielokrotnego użytku, bo jest to po prostu dane, żebyście mogli to przekręcić. Jeżeli się uda użyć tego jeszcze raz, to będzie super, jeżeli nie, to trudno. Ale chodzi o to, że gdybyście mieli sami takie narzędzia kupować, wszystkie te właśnie do kasety i tak dalej, to byście wydali jeszcze z 300 mm. Wiedziałem, że to nowe będzie, to łatwo zejdzie, a tu chuja, kurwa. Pójdzie stąd czy nie, weź. Tu z buta trzeba zajebać chyba. Jeżeli byście mieli taki sam problem jak ja z odkręceniem kasety, bo mimo że ona jest nowa, to była chyba było przykręcona, to poproście sobie swoją żonę z butem i żeby stanęła na to. Lub sobie włóżcie tu i Francuzem w drugą stronę. Żona przytrzymuje butem, tutaj naciska, a wykluczam w lewo, nie? Kaseta jest odkręcona, więc taki protip po prostu, bo ja trochę siłowałem, więc mówię wam jak to rozwiązałem. Pamiętajcie, żeby kasetę mocno dokręcić, bo ona się w przeciwieństwie do łonobiegu sama nie dokręca. Upewnijcie się, że macie sklep z śrubkami i w ogóle jakiś żelazny, metalowy czy cokolwiek innego w pobliżu, bo ja już wychodzę trzeci raz. Jak nie po śruby, tak teraz nie mam torksów, kurwa, pierdolonych do odkręcenia śrub od taśm, bo Bolt e-bike uznał, że świetnym pomysłem będzie dać tam torksy zamiast zwykłych imbusów. Nie wiem, wróciłem ze sklepu, zostawiłem następne 30 zł, to już w sumie będzie chyba z 65. No i będę zakładał teraz tarczę, mamy tarczkę 203, jak będziecie również zmieniać sobie na większą przy okazji czy coś, to pamiętajcie, żeby kupić również adapter, żeby potem nie było niespodzianek. Mam nadzieję, że wejdzie się bezproblemowo, jeżeli chodzi o ten hamulec starszowy, bo tutaj ludzie mnie straszyli, że będę potrzebował podkładek i tak dalej, ale w moim drugim rowerze nie potrzebowałem, więc mam nadzieję, że tutaj też nie będzie potrzebny. Że się pójdzie za bezpiecznie. Kurde, składał to było pierdolę. Tutaj Bolt e-bike nie leci w chuja, nie? Bo ja myślałem, że to jest jakaś gówno obręcz w ogóle, a to jest Alex Rint DM24, którą się używa normalnie do downhillu bądź dirtu, nie? Nie jest to byle jako tutaj bardzo duży plus, nie? Bo na przykład wszystkie moje rowery są na gówno obręcz. Tutaj jeszcze taka moja uwaga, że jak będziecie zakładać tarczę, to spójrzcie, czy w dobrym kierunku ją zakładacie, w kierunku do jazdy zawsze jest tutaj taka strzałeczka. A druga rzecz, tutaj odkręciłem te śruby i zauważyłem, że nie ma kleju na gwincie, więc warto mieć po prostu niebieski klej do gwintu, nie kupujcie czerwonego, bo potem tego nie odkręcicie. No a generalnie kurwa mam dosyć. Nie ma połki, żeby to napompować. Został w sumie sterownik do założenia, co budował. Najbardziej to się martwię o założenie tutaj na oby człowieka słogana, bo to jeszcze będzie. Jak się założy
sterownik i czujnik wspomagania, to już myślę, że będzie skutki. Chyba że ja to poskładam i się okaże, że coś jest kurwa spierdolone. Co zazwyczaj w moim wypadku się tak dzieje. No, dobra, idę po pompkę kurwa. One eternity later. Ogólnie, żeby włożyć koło w ramę, to będziecie musieli się namęczyć. Ja się męczyłem chyba z dobre 2 albo 3 godziny, żeby zdystansować odpowiednio kasetę, żeby nie ocierało o ramę i tarczę, żeby nie ocierało o hamulec. Jest jakoś jako tako dobrze, więc tutaj widzicie, musiałem zastosować 3 podkładki od tej strony, jedną. I najlepiej jakbyście sobie w ogóle tutaj nie popełnicie tego błędu, co ja zrobiłem. Rozetnijcie sobie łańcuch, wkrótcie sobie rozpinator najpycha i zdejmijcie ten łańcuch w cholerę przy wkładaniu koła, bo ja sobie pogiąłem tutaj hak od przerzutki i będę musiał go prostować. Nie? Jestem na etapie przykręcania koła, tutaj w zestawie są te podkładki, żeby je dokręcić, więc dokręcamy to koło i dalej chyba czujnik wspomagania lecimy, nie wiem. Jest kurwa ta druga podkładka. Tutaj w ogóle już wszystko jest pozakładane poza kamerą, ale wam wyjaśnię, bo nie jest to jakaś mega skomplikowana sprawa. Tutaj niektórych może przerażać ten czujnik wspomagania do założenia, tak samo jak mnie przerażał. Ale nie jest to nic trudnego, bo dostajemy coś takiego, to jest ściągacz do korb. Użycie jego jest bardzo proste, bo żeby ściągnąć korbę, mamy tutaj taką część, żeby odkręcić tutaj nakrętkę stąd. Bierzemy Francuza i odkręcamy nakrętkę. Jak odkręcimy nakrętkę, to teraz przechodzimy do drugiej strony. Wkręcamy sobie to, bo tutaj korba, może uda mi się pokazać, korba ma gwint tam, taki jest nagwintowana, więc można tą nakrętkę normalnie, można tą część tam wkręcić bez problemu w ten gwint. Więc jak to wkręcimy, pokażę mniej więcej jak, tak. O, widzicie, wkręca się bez problemu, siedzi. I potem, żeby ściągnąć korbę, pamiętajcie, musi być nakrętka odkręcona. Dokręcamy po prostu tą srebrną część, tutaj Francuzem, na maksa, aż korba po prostu zejdzie nam z supportu. Jak już korba nam zejdzie z supportu, to sprawa jest prosta z czujnikiem. Zakładamy czujnik na miskę supportu, zakładamy z powrotem korbę, przykręcamy ją z wyczuciem, żeby luźno się obracało do tyłu. No i cała filozofia tak naprawdę, jeżeli chodzi o czujnik. Jak widzicie, tutaj sterownik już jest przemontowany. Oferowałem wam już oglądanie, wkręcanie tych wkrętów, ten plastik zajebany. No i tutaj jest to kablowanie i tak dalej. No i zostało w sumie co? Wyświetlacz takie równie mały i podłączenie tego, ogarnięcie kabli i konfiguracja wyświetlacza i można chyba jechać. Sprawa jest prosta, no ja tutaj już kable mam pospinane, ale to żółte to jest gniazdo od szyny do baterii, więc tutaj nic nie pomylicie w ogóle. Więc to podłączacie na samym końcu, zasilanie od baterii. Jeżeli chodzi o sterownik, no to tak jak już widzicie, on jest włożony w puszkę, tą puszkę się skręca po prostu i zapada się ją na takie po prostu tutaj obejmy na rurę podsiodłową, więc też nie ma najmniejszego problemu z montażem tego. I tutaj kabelki wypuszczacie. I jeżeli macie w ogóle wahania co do podłączenia tego wszystkiego, to nie wiem, czy już zdążyliście zauważyć, na kabelkach są kolorki i podłączacie wszystko po prostu kolorami. I to tyle. Każde dziecko by to zrobiło. Trzeba to pasować kolor do koloru i to jest wszystko, jeżeli chodzi o podłączenie sterownika. Wszystkie kable macie w zestawie. I tutaj w zestawie również przychodzi nam taka właśnie mata i sobie możemy to spiąć po prostu do ramy, żeby to wyglądało w miarę schludnie. No i kable spinamy wytytkami w miarę tak jak uznamy, żeby było to estetyczne. Jak już wszystkie kable podłączymy, no to tak jak mówiłem, podłączamy po prostu tamtą wtyczkę, wkładamy baterię, odpalamy wyświetlacz i wyświetlacz konfigurujecie sobie według instrukcji, którą dostaliście w kartonie. Wrócę tutaj na chwilę do tych kabelków. Tutaj jak widzicie, jeden jest zostawiony pusty, niepodłączony. To jest po prostu kabel od czujnika hamulców tutaj, nie? Bo w zestawie również są dołączone czujniki do hamulców, je trzeba przykleić tutaj gdzieś na klamką manetkę, czy tam na klamkę i magnes przyklejamy do klamki. W sensie to działa na takiej zasadzie, że jak magnes się oddala od czujnika, to wtedy sterownik wie, że hamujemy i wtedy może włączyć się po prostu hamowanie regeneracyjne. Więc jeżeli ktoś chce sobie to montować, to niech to sobie montuje, ale tutaj uznaliśmy, że jest to po prostu zbędne. Jest tutaj również jeszcze, tutaj gdzieś również zauważycie jedno zbędne czerwone wyjście. Jest to po prostu na oświetlenie, ale radziłbym tam po prostu nic nie podłączać, bo to jest ograniczone mocowo, w sensie nie może to przekraczać tam chyba 500 mA, więc
No, więc po prostu lepiej lampkę na osobnym zasilaniu. A jeżeli ktoś jest na tyle zaawansowany, to może sobie podpiąć pod zasilanie od baterii. Tylko musicie wiedzieć, co robicie, bo do tego jest na pewno potrzebna przetwornica, tak zwany step down. Jeżeli ktoś by miał jeszcze jakieś wątpliwości co do instalacji w ogóle tego wszystkiego, przypominam, że na kanale Bolt e-Bike mają również filmy instruktażowe, więc możecie zasięgnąć jeszcze tam jakiejś wiedzy, bo jak już mówiłem, to nie będzie, to nie jest jakiś tutorial, poradnik jak to zrobić, tylko po prostu taki w sumie vlog zmontowania tego przeze mnie po raz pierwszy konwersji roweru. Każdy, kto potrafi trzymać się blokiem, to zrobi. Dobra, generalnie rower jest przygotowany. Teraz chwila prawdy, czy pierdolnie, czy nie pierdolnie. Jeszcze nic nie wybuchło. Dobra, to, że się włączył, to już jest sukces. Popilne. Dobra, no nie co, no, konfiguracja z kartki. Przycho. Ogólnie to tak, to tutaj jeszcze jak będziecie sobie składać rower, to zadbajcie o to, żeby dopasować sobie nóżkę do wagi roweru, bo tutaj ta ewidentnie w ogóle się nie nadawała do tego, bo rower już raz poleciał niestety na glebę. Kupiłem tutaj taką centralną Ursusa, ona jest do 35 kg niby, z wyliczeń mi wynika, że rower powinien ważyć 30 kg, więc powinna wytrzymać. No i tak się prezentuje rower z nową nóżką, o wiele większa różnica w ogóle. Teraz rowerem pomajtam ją w ogóle, no stoi stabilnie, więc jest o wiele większa różnica. No i jak Ci się jeździ na tym? Czuć, że to jest 2000 watów, czy nie czuć? Moje mają po 1,5. No to nie rzuć. No rower nie ma przyspieszenia, ale łapie prędkość, więc Tak. ile nim przejechałaś już? 50 km. Katując rower na wysokim wspomaganiu i manetką. Więc, a baterii zostało 482, więc połowa baterii została. Katując rower, tak ze 100 km przejedziesz, jak będziesz oszczędzać, to może i więcej. Wszystko dzięki baterii 24,5 Ah na ogniwach Samsunga od Bolt e-Bike. Ogólnie jak ten rower się sprawuje w akcji na delivery możecie zobaczyć na kanale Bolt e-Bike. No więc tak jak mówiłem, rower zobaczycie w akcji u nich na kanale. Link będziecie mieli w opisie bądź film w karcie. No i w sumie to tyle. Nara. Gówno ktoś wjechał. Tylko teraz pytanie kto?